Możesz brać najlepszy probiotyk świata i nie mieć z niego żadnej korzyści. Dlaczego? Bo bez tej jednej rzeczy bakterie po prostu nie mają z czego żyć. Dziś wyjaśnimy, czym są prebiotyki i dlaczego są ważniejsze niż myślisz. O probiotykach słyszał prawie każdy, ale o prebiotykach już znacznie mniej, a to właśnie one są kluczowe, jeśli mówimy o zdrowych jelitach. Zasubskrybuj tabletkę wiedzy, aby nie przegapić kolejnych treści i porad od farmaceuty. Bo jeśli bakterie są lokatorami jelit, to prebiotyki są ich jedzeniem. Zacznijmy od podstaw. Prebiotyki to składniki pożywienia, których człowiek nie trawi, ale które są wykorzystywane przez dobre bakterie jelitowe. I to jest kluczowe rozróżnienie. Najprościej mówiąc, probiotyki to bakterie, prebiotyki to ich pożywienie. Prebiotyki nie równa się probiotyki. I tu pojawia się jedno z najczęstszych nieporozumień. Probiotyki i prebiotyki to nie to samo. Probiotyki dostarczają bakterii. Prebiotyki pomagają tym bakteriom przeżyć, namnażać się i działać. Można powiedzieć, że probiotyk to gość, a prebiotyk to zaplecze, które pozwala mu zostać na dłużej. Bez prebiotyków nawet najlepsze szczepy bakterii mogą po prostu przejść przez jelita i zniknąć. Co właściwie dzieje się z prebiotykami po ich zjedzeniu? Nie są trawione w żołądku ani jelicie cienkim. Dopiero w jelicie grubym trafiają na swoje właściwe miejsce pracy. Tam są fermentowane przez bakterie jelitowe, wspierają rozwój korzystnych szczepów, prowadzą do powstawania krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych. I to właśnie te związki mają ogromne znaczenie dla szczelności bariery jelitowej, pracy jelit i perystaltyki, a nawet komunikacji na linii jelita-mózg. Dlatego coraz częściej mówi się, że jelita to nie tylko trawienie, ale realny element regulujący cały organizm. Dlaczego same probiotyki często nie wystarczają? Bardzo często scenariusz wygląda tak. Ktoś bierze probiotyk, nie zmienia diety, nie dostarcza prebiotyków. Po kilku tygodniach mówi, to nie działa. I to niekoniecznie dlatego, że probiotyk był zły. Problem polega na tym, że bakterie bez odpowiednich warunków po prostu nie mają z czego żyć. To trochę jak wpuszczenie ryb do pustego akwarium. Bez roślin, bez filtrów, bez równowagi. Same bakterie to za mało, jeśli środowisko jelitowe im nie sprzyja. Prebiotyki, a mikrobiota jelitowa. Mikrobiota jelitowa to ekosystem. Złożony, dynamiczny i bardzo wrażliwy. Nie da się go naprawić jedną kapsułką. Prebiotyki działają wolniej niż probiotyki, ale ich siła tkwi w długofalowym efekcie. Wspierają stabilność mikrobioty, pomagają utrzymać różnorodność bakterii, budują fundament zdrowych jelit, a nie tylko doraźny efekt. To właśnie dlatego w dietetyce i medycynie coraz częściej mówi się o strategii, a nie jednorazowym suplemencie. Prebiotyki nie równa się probiotyki. I tu pojawia się jedno z najczęstszych nieporozumień. Probiotyki i prebiotyki to nie to samo. Probiotyki dostarczają bakterii. Prebiotyki pomagają tym bakteriom przeżyć, namnażać się i działać. Można powiedzieć, że probiotyk to gość, a prebiotyk to zaplecze, które pozwala mu zostać na dłużej. Bez prebiotyków nawet najlepsze szczepy bakterii mogą po prostu przejść przez jelita i zniknąć. Najczęstsze mity o prebiotykach. Czas rozprawić się z kilkoma mitami. Mit pierwszy. Prebiotyki to tylko błonnik. Nie do końca. Błonnik to bardzo szeroka grupa, a tylko część z niego ma działanie prebiotyczne. Mit drugi. Prebiotyki działają od razu. Nie. To proces, który wymaga czasu i regularności. Mit trzeci. Nie potrzebuję prebiotyków, bo biorę probiotyk. Właśnie wtedy są szczególnie potrzebne. Bez nich probiotyk często nie ma szans zadziałać optymalnie. Są sytuacje, w których prebiotyki mają szczególne znaczenie. Na przykład po antybiotykoterapii, przy nawracających problemach jelitowych, przy diecie ubogiej w warzywa i błonnik, przy długotrwałym stresie. Dwa momenty, gdy mikrobiota potrzebuje wsparcia nie tylko w postaci nowych bakterii, ale przede wszystkim warunków do odbudowy. Podsumujmy najważniejsze rzeczy. Prebiotyki są pożywieniem dla dobrych bakterii, wspierają mikrobiotę jelitową, działają wolniej, ale długofalowo, są często pomijane, bez nich probiotyki mogą nie zadziałać tak, jak powinny. Jeśli myślimy o zdrowych jelitach, musimy myśleć nie tylko o bakteriach, ale o całym środowisku, w którym funkcjonują.
Jeśli chcesz kolejny odcinek o jelitach a odporności albo o najczęstszych błędach w dbaniu o mikrobiotę, daj znać w komentarzu. Subskrybuj Tabletkę Wiedzy i do zobaczenia w kolejnym odcinku.